Grzegorz Chyży, Róże Ogrodowe, witajcie. Dzisiaj trzeci odcinek, w którym oceniamy, jak przezimowały róże rabatowe, czyli oceniamy odporność odmian rabatowych na temperaturę około minus 21 stopni, bo taką mieliśmy tej zimy. Jednocześnie zrobimy takie cięcie w zasadzie korygujące, ale to nie jest odcinek o cięciu. To jest odcinek o tym, żeby ocenić, jak dana odmiana zimuje i potem, żeby mieć materiał porównawczy do tego, jak te róże będą, jak te krzewy będą się zachowywały latem, jak będą wyglądały, i o to chodzi. Zaczynamy. Zaczynamy sobie od Baby Schneewittchen i co widzimy? Ładnie rozrośnięty krzaczek, ale zobaczcie, wszystkie pędy, które wystawały ponad śnieg, są przemarznięte. Albo te pędy były bardzo młode, czyli wyrosły dość późno, albo ta odmiana po prostu tak ma, że będzie przemarzać przy dużym mrozie, jeśli nie będzie okryta lub nie będzie przykryta śniegiem. Usuwam wszystko to, co jest brązowe. I to będzie cała moja praca przy tym krzewie. Rośliny, które były przycięte jesienią, przezimowały tak samo. Nie widzę różnic. Nie widzę różnic. Gdzieś tam końcówka pędu jest do poprawy, reszta jest ok. Tutaj mamy stosunkowo najsłabszy, najpóźniej jak gdyby ruszający ten krzew, ale też wygląda w porządku. Nie widzę tutaj żadnych niepokojących sygnałów. Następna odmiana Lemon Rococo. I tutaj jest sytuacja takiej, której nie chciałem, ponieważ ten krzew, który miał być nieprzycinany, najładniejszy, on był w zasadzie najsłabszy z tych wszystkich trzech krzewów, które tutaj rosną, tej odmiany. Co widzimy? Widzimy, że najładniejszy pęd, który wystawał ponad śnieg, przemarzł. Podobnie tutaj, czyli w zasadzie roślina będzie przycięta nisko. Podobnie jak te krzewy, które były cięte jesienią. Tutaj też w zasadzie jest wszystko ok, choć trochę dziwne jest to, że praktycznie każdy pęd przycięty jesienią wymaga poprawy, w tym sensie, że koniec pędu jest przemarznięty. Dobra. I ostatni krzew. Ten wygląda stosunkowo dobrze, jeśli chodzi o przezimowanie. Nie widzę tu żadnych niepokojących sygnałów. Nie jest taki duży jak ten środkowy, ale przezimował bardzo dobrze, nie wymagał w zasadzie poprawki. Kosmos. Też ten krzew nie był taki wielki, jak ja bym chciał, żeby był. Pewnie większy był ten środkowy. Co widzimy? Widzimy, że mamy jeszcze resztki liści z zeszłego sezonu i mamy końcówki kwiatostanów, które wymagają usunięcia, dlatego że są i za cienkie, i są przemarznięte, i jednocześnie wycinając te końcówki w zasadzie pozbywamy się też tych starych liści. Tak. No i tu mamy oczyszczony krzew. Ten środkowy najładniejszy. Ciekawe, czy będzie to normą, że te środkowe rośliny będą najładniejsze. Jeśli tak, to będziemy się zastanawiali, dlaczego tak jest, ale niekoniecznie musi to być normą. Tu było ok. I ten też bardzo dobrze przezimował. Nic w zasadzie nie wymaga jakiejś wielkiej korekty. Wszystko jest ok. Ładnie roślina rusza do życia. Alabaster. Przyznam się szczerze, że ten alabaster tutaj już pod koniec jesieni nie wyglądał najzdrowiej. Delikatnie tam się jakieś objawy na liściach pokazywały, chorobowe.
I ten krzew też nie jest najładniejszy. Ładniejszy jest ten w środku. Przezimował, trudno ocenić jego przezimowanie, przez to, że to był słaby krzew. Oczyściłem go z tych brązowych pędów. Ten środkowy krzew wygląda najlepiej. Tutaj mnie dziwią te takie w zasadzie młode przyrosty poodgryzane. Tak jakby tu jakaś sarna weszła. Albo inne zwierzątko i tutaj nam to poobcinało, poobgryzało. Zobaczymy, czy to się powtórzy na innych odmianach. Tu jest dobrze. Tu wycinamy tylko te gdzieś uszkodzone pędy i zostawiamy. Lions Rose. Od razu widać, że to była już jesienią duża roślina, mocno się rozrosła, ale tak naprawdę już widać, że to wszystko, co było ponad śniegiem, jest przemarznięte. I pousuwam wszystkie brązowe pędy. Dobrze. No, krzew jest w miarę okazały. Tu znowu chyba najładniejszy był ten środkowy krzew, ale końcówki pędów też wymagają ucięcia, bo są zbrązowiałe. Tutaj mamy jeszcze część pędów właśnie takich źle wyciętych albo pousychanych w międzyczasie, które ja bym chciał po prostu usunąć. Robienie takiej dokładnej kosmetyki jest bardzo czasochłonne i te filmy trwałyby strasznie długo, więc ja tutaj nie będę się tak za bardzo na tym skupiał, ale kiedyś sobie zrobię z tym porządek. Podobnie tutaj ten ostatni krzew wygląda dobrze, natomiast przezimował w porządku, tylko niektóre końcówki trzeba było uciąć. Następna odmiana See You in Pink. Tutaj będziemy mieć kilka odmian z serii See You in Pink. Obok mamy See You in Rose. Widzimy, że See You in Rose jest dużo większą rośliną, See You in Pink mniejszą i to dotyczy wszystkich trzech krzewów. Ogólnie widać, że See You in Pink w ubiegłym sezonie było mniejszą rośliną. Będziemy widzieć, jak ona się będzie zachowywać w ciągu tego sezonu. To, co widać, to też w zasadzie większość pędów, poza tym, która wystawała ponad śnieg, jest przemarznięta. Musimy je usunąć. Tutaj nie podoba mi się to, że mamy dużo cienkich pędów i korci mnie, żeby je bardziej powycinać, ale zgodnie z zamierzeniem oceniania krzewów i sposobu prowadzenia, jak on wpływa na budowę krzewu w ciągu lata, nie będę tego robił jakoś tak drastycznie, tylko pousuwam w zasadzie te pędy, które wymagają usunięcia, bo są brązowe, a resztę pozostawię nieciętą. Tutaj widać, że coś już w nasadzie zaczyna się dziać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Środkowa roślina, ona była dosyć ładna jesienią, ale zobaczcie, tu mamy pierwszy przypadek, kiedy to wygląda to trochę słabo, to przezimowanie, mimo tego, że roślina była ładna jesienią, to przezimowała słabo. Dużo pędów jest brązowych lub po prostu zmarszczonych. Skórka jest zmarszczona i tutaj będziemy musieli zrobić już mocniejsze cięcie po to, żeby wyczyścić ten krzew z martwych pędów i wtedy, kiedy to zrobimy, to już dużą część tego krzewu
po prostu usuniemy. O, tutaj sobie uciąłem niepotrzebnie nawet pęd, który chciałem, żeby został. Tutaj też mamy dobrze. I jeszcze tutaj te końcówki suche. Dobrze, tak rachitycznie wygląda. Tu jest zdecydowanie lepiej. Czyli to był pierwszy przypadek, kiedy środkowa roślina wyglądała gorzej niż te skrajne. Ok. Mamy See You in Pink. Powiem szczerze, że nie zachwyciło mnie to, jak ta roślina przezimowała i jak ona teraz wygląda na wiosnę. Wygląda w porównaniu do innych odmian trochę słabo. See You in Rose. Zdecydowanie mocniejsze krzaki. Zobaczcie, zdecydowanie mocniejsze krzaki. I to, co widać już, coś jest charakterystyczne, to część pędów wystających ponad śnieg zmarzło, ale nie wszystkie. Są takie pędy, tak jak ten, który nie zmarzł. On zdecydowanie wyrósł wcześniej, dlatego że wyrósł, miał jeszcze czas się rozgałęzić, więc to był starszy pęd i on na pewno był bardziej zdrewniały niż te pędy, które wyrosły w drugiej połowie lata i tylko zakwitły kwiatostanem na wierzchołku, więc to były najmłodsze pędy i one faktycznie przemarzły, ale ja tutaj oceniam odporność na mróz See You in Rose dość wysoko na tle innych odmian rabatowych, które tutaj przycinam. Owszem, te najmłodsze pędy, które przemarzły im górę, trzeba uciąć, wyczyścić, usunąć, ale i tak zostanie nam dosyć duży krzaczek. Lekko wierzchołki, nawet tych nieprzemarzniętych pędów też lekko je skrócę. Lekko, żeby nie pozostawić. Tu mamy zniszczony pęd, to też mimo tego, że on nie przemarzł, ja go skrócę tu. Ok, mamy wyczyszczony krzew. Trochę słabo jest odkryty, ale dlatego, że było gęsto tych pędów i tutaj motyczką nie ma szansy dojść. Dlatego właśnie teraz, jak mam sekator z długimi rączkami, to mogę sobie fajnie lekko jeszcze to wyczyścić. Tutaj mamy środkową roślinę i zobaczcie, tutaj jest przykład taki, że ta odmiana lepiej przezimowała wtedy, kiedy nie była cięta. Tutaj wszystko, co było przycięte, zobaczcie, to jest to, czego często się obawiacie, że te pędy przycięte przezimowały gorzej. Praktycznie każdy pęd wymaga skrócenia o te kilka centymetrów, bo te końcówki nadmarzły. Natomiast samej roślinie to w ogóle nie przeszkadza. Jest ładnie rozkrzewiona, okazała. I podobnie wygląda sytuacja tu. W zasadzie nie ma różnicy między tym środkowym krzewem a tym bocznym, tymi bocznymi. Czyścimy wszystko, co jest do wyczyszczenia. Tutaj mamy wolne miejsce zostawione też jeszcze na jakąś jedną odmianę z See You. See You in Red, trzecia z kolekcji See You, też wygląda całkiem ok, zdecydowanie lepiej niż See You in Pink, ale gorzej niż See You in Rose. Była po prostu mniejszą rośliną jesienią niż See You in Rose. Końcówki, najmłodsze końcówki pędów przemarzły, je usuwam. I jeszcze jakieś kwiatostany, które gdzieś tutaj resztki są. Tyle. Tutaj
Środkowy krzew był bardzo ładnie rozrośnięty, widzę dużo mocnych pędów, ale dwa z nich nadmarzły na końcach. Usuwam te końcówki. Również usuwam tutaj z nasady suche pędy. Robię miejsce dla nowych, mocniejszych pędów, choć na razie jeszcze nie widzę, żeby tutaj wiele coś w tej nasadzie nabrzmiewało, jeśli chodzi o pąki śpiące. Krzew trzeci, czyli skrajny, podobnie jak środkowy, nie widzę większych różnic. Dobrze, roślina, jeszcze tu mam jeden pęd, który muszę wyciąć. Dobrze, jest ok. Następna odmiana, Pastella, i tutaj znowu ten skrajny krzew, który miał być największy, nie urósł tak, jak ja bym chciał, czyli jest słabszy niż ten środkowy. Jeśli chodzi o przezimowanie, to jest przeciętnie. Nie widzę jakichś oznak do niepokoju, ale też nie widzę jakichś symptomów, żebym miał określić, że to jest roślina bardziej mrozoodporna niż przeciętnie. Ok, to mamy wyczyszczone. Środkowa roślina była największa. Widać, że jesienią była największa, ale co my tu mamy? Mamy tutaj sytuację taką, że część pędów jest zniszczona przez mróz i to dość mocno. Trudno powiedzieć dlaczego. Tak jakby ona zaczęła mocniej rosnąć w drugiej połowie lata i nie zdążyła wyhamować ze wzrostem przed zimą, przed mrozami. Ok, tą roślinę zostawiam. Tu mam jeszcze mocno uszkodzony pęd, ale na razie go zostawię, dlatego że tutaj nam coś, chociaż równie dobrze mogę go przyciąć, też się nic nie stanie. Jest na tyle wcześnie, że to jeszcze tutaj coś powinno urosnąć. Dobrze. I ostatnia roślinka, mniejsza od tej środkowej, ale przezimowała lepiej. Przezimowała lepiej. I dobrze, lecimy dalej. Bailando. Znowu ta sytuacja, że roślinka, która miała być najładniejsza, niecięta, jest najmniejsza, lekko za głęboko posadzona. Muszę ją mocno skrócić, co zaburzy moją obserwację. A jeszcze muszę wyczyścić nasadę. Środkowa roślinka znowu najładniejsza. Znowu najładniejsza. Ok. I ta skrajna. Tu mamy jakiś pęd, który wymaga wycięcia, bo coś z nim jest nie tak. Tu końcówka. Też lekko za głęboko posadzona, ale nie tak strasznie za głęboko. Tyle. Wyczyszczona. Amaretto. Ten pierwszy krzaczek dosyć fajnie się rozrósł. Nie jakoś super mocno, ale jest w porządku. Wszystko, co wyrastało ponad śnieg, jest zmarznięte. To, co było poniżej, przezimowało ładnie. Nie ma tam żadnych niepokojących sygnałów. Wytniemy sobie ewidentnie uschnięte pędy. Tu jeszcze mamy wierzchołek do zrobienia. Tu cały czas widzę kolejny pęd podgryziony przez jakąś zwierzynę. Muszę tutaj zadbać o to, żeby to się nie powtórzyło. Roślina środkowa podobnej wielkości jak ta skrajna, jak ta pierwsza, jeśli chodzi o rozkrzewienie. Przezimowała również w porządku. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Gorzej jest z tą skrajną rośliną, dlatego że tutaj
Ona była i mniejsza, najmniejsza z nich wszystkich i również widzę, że część pędów tych największych przezimowała troszkę gorzej. To wszystko górę muszę skrócić. Reszta jest ok. To sobie wytnę jeszcze tego suchego, cienkiego pędu. Dobra, jest ok. Następnia kremoza. Kremoza. Tutaj też to dziwnie wygląda, tak jakby tutaj to było wymieniane i to było wymieniane, to było nadsadzane. To nie jest, tu była pomyłka z kremozą i teraz dopiero posadziliśmy właściwą różę, więc tak naprawdę nie oceniam jej przezimowania po pierwszym sezonie, tylko przycinam ją w zasadzie tak jak po posadzeniu. Powinienem przyciąć rośliny, czyli dość nisko sobie przytnę i to będzie ich pierwszy sezon kremozy. Tutaj też jest znowu za głęboko. To wszystko było sadzone pod świder. Jednak sadząc pod świder trzeba sadzić zdecydowanie wyżej rośliny, dlatego że jak robimy świdrem głęboki dołek, to potem bardzo mocno to jeszcze siada całość z tą rośliną posadzoną. Najchętniej to bym to jeszcze podniósł, bo jeszcze nie zaczęło wzrostu. Märchenzauber. Dość ładna róża, choć to nie jest najładniejszy krzak z tych trzech, ale jeśli mam ocenić jakość przezimowania, to jest całkiem dobrze. Nawet pędy wyrastające ponad śnieg przezimowały, nie wszystkie, ale przezimowały, co może wskazywać na to, że to jest odporność na mróz tej odmiany wyższa niż przeciętna dla róż rabatowych, ale tutaj mam pęd z jakiegoś powodu, tutaj coś się zaczyna dziać od uszkodzenia mechanicznego, więc ja sobie go przytnę tutaj, mimo że on nie przemarzł. I tak pewnie latem musiałbym go wyciąć. Tutaj środkowa roślina, również jedna z najładniejszych. To się powtarza ten schemat. Potem Wam powiem, dlaczego tak może być, jakie jest moje przypuszczenie. Ładny krzew, duży krzew, ale wszystkie końcówki wymagały poprawy, czyli zdecydowanie lepiej zimowała roślina, nie przycinana jesienią. Tutaj podobnie jest. Widzimy wszystkie końcówki wymagające poprawy. Ogólnie przezimowała dobrze, ale lepiej przezimowała roślina nieprzycinana jesienią, jeśli chodzi o tą odmianę. Bonika. Bonika, powiem Wam, że słynie z tego, że ma podwyższoną mrozoodporność i tutaj to się potwierdza. Wydaje mi się, że to wygląda do tej pory najlepiej z wszystkich róż rabatowych, które do tej pory przycinałem dzisiaj i praktycznie wszystkie pędy wystające ponad śnieg wytrzymały mróz minus 21 stopni bez uszkodzeń. Poza może małymi końcówkami, które były najmłodsze, które były kwiatostanami późnym latem lub jesienią. Wycinam te suche końcówki cienkie, ale i tak, o tutaj mam też jakieś uszkodzenie, które wytnę, ale i tak zostanie nam najbardziej okazały krzew z wszystkich do tej pory tutaj. Środkowa roślina też widać, że była bardzo okazałą różą. Została mocno przycięta na jesieni. Tutaj tylko kilka końcówek wymaga poprawy. I to jest w zasadzie wszystko. Bardzo ładny, mocny krzew. Tutaj roślinka skrajna, troszkę za bardzo odkryta. To trzeba będzie poprawić. Szyjka korzeniowa wystaje. Ale i tak moim zdaniem to jest lepiej, bo roślina będzie rosła niż sadzenie za głęboko. Jeżeli wyrównamy tą ziemię, to będzie ok. Chociaż to jest najsłabsza roślina z wszystkich tych trzech krzewów boniki. Rośnie skrajnie. Zobaczymy, jak będzie wyglądać w czasie sezonu i pod koniec i na wiosnę przyszłego roku. Home and Garden. Tutaj i słabsza była, dużo słabsza od boniki i też przezimowała gorzej. W zasadzie wszystko, co wystawało ponad śnieg, wymaga
przycięcia, więc będzie dość nisko przyciętą różą. Ok, tutaj mamy już porządek zrobiony, coś tam z nasady zaczyna rosnąć. Tutaj środkowa roślina była ładna, duża, największa znowu. Ale też końcówki pędów wymagają wyczyszczenia. Jest ok. I znowu skrajna roślina też ładna. Pędy dobrze przezimowały, tych końcówek do usunięcia jest niedużo. Bardziej muszę tą nasadę tutaj lekko oczyścić. Oj, tutaj sobie odciąłem niestety niechcąco całego pęda, chociaż chciałem tylko odciąć tą końcówkę. Sobie zrobię troszkę inne cięcie, bo zostały mi słabe pędy, cienkie, więc wolę to przyciąć krótko i zmusić do wyrastania tutaj z tej nasady jakieś pąki śpiące. Zobaczymy, czy tak się stanie. Jeden już widzę, że rośnie tutaj, a co będzie dalej, to się okaże. Było dużo cienkich pędów na tym krzewie, więc je usunąłem. Już mi sekator trochę szczypie. Roselina, bardzo dobra odmiana, pełna wigoru, ale znowu ta sytuacja, że ten krzew, który chciał, żeby był najładniejszy, nie jest najładniejszy. Jest chyba nawet najsłabszy. I od razu wszystko to, co wystawało ponad śnieg, jest przemarznięte. O, nasada jest do wyczyszczenia. Dobrze. Ta roślina środkowa była najładniejszą i przezimowała dobrze. Prawie w ogóle tych końcówek do przeczyszczenia nie ma. I ta skrajna też bardzo dobrze przezimowała. Nie była najładniejszą różą, ale przezimowała dobrze. Tylko w zasadzie dwie końcówki pędów są do przeczyszczenia. Reszta jest ok. I tutaj mamy lepszą sytuację niż na tym środkowym, bo mieliśmy mniej pędów, ale w miarę równej grubości. I nam tu wszystko ładnie zaczyna się zagęszczać mocnymi pędami od samej nasady. A tutaj mieliśmy więcej pędów cienkich, drobnych i ta nasada tutaj jeszcze nie ożyła tak, jak ja bym chciał. Nie buduje tutaj zbyt mocnych pędów szkieletowych. Róża Poetry. Ja troszeczkę porównuję te dwie rośliny, bo mają bardzo podobny odcień tego różowego koloru, ale Poetry jest zdecydowanie większą różą, o większych kwiatach i tutaj już widać ten wigor, ten wzrost. Ten pierwszy krzew urósł bardzo ładnie. Dużo z tych pędów nie przemarzło, więc uważam, że też ma ponadprzeciętną mrozoodporność, jeśli chodzi o róże rabatowe, ale część tych najmłodszych pędów jednak przemarzła, więc to sobie usuniemy. Usunę sobie jeszcze też te końcówki i te najcieńsze sianko i te końcówki z przekwitniętych kwiatostanów. To sobie zrobię jeszcze inaczej, jeszcze tak. Dobrze, i tak zostawię tą roślinę. Tu mamy ładnie wcześniej przyciętą jesienią dużego krzaczka, mocną roślinę, ale końcówki też ucierpiały. Poprawimy je. Ok. I ta roślina również taka sama ładna jak ta w środku. Zresztą tutaj wszystkie trzy rośliny były ładne, bujne. Teraz może być widać dopiero różnicę w tym sezonie, kiedy te dwie zostały przycięte mocniej, a ta pierwsza słabo i zostało dużo cienkich pędów na niej.
i zobaczymy, jak to wpłynie na i wielkość krzewu, i też budowę mocnych szkieletowych pędów. Dobrze, tu mamy zrobione. Enjoy. Enjoy. Zobaczcie, jaki olbrzymi to był krzaczek. To jest bardzo fajna odmiana, która niesamowicie długo kwitnie, chociaż ma taki ostry kolor, żarówiasty, że wiele osób ze względu na kolor może nie chcieć jej posadzić, bo ona też się tak specyficznie przebarwia. Ale to, co mnie zaskoczyło w tej odmianie, to to, jak ona długo kwitła i jak późno, jeszcze w październiku, miała dużo kwiatów, chyba najwięcej z wszystkich tych rabatówek, albo prawie najwięcej. Krzew był bardzo duży, ale wszystko, co wystawało ponad śnieg, niestety przemarzło. Być może właśnie dlatego, że ona tak długo kwitła, tak późno kwitła, co znaczy, że ta wegetacja się nie zahamowała i dlatego to wszystko, co wystawało ponad śnieg, przemarzło, a być może ona tak ma. Będziemy widzieć to w następnych sezonach. W każdym razie to, co musimy zrobić, to wyciąć wszystko to, co jest suche, do zielonego. I wtedy dosyć mocno zmniejszymy wielkość tego krzewu. Jak już to robię, to już też sobie pozbędę się tych cienkich pędów. Fajnie się ją tnie. Ta konsystencja tego pędu nie jest jakaś taka bardzo twarda, sucha, a tu mamy właśnie taką rzecz, co ja nie lubię, czyli masę tych pędów suchych. Ok, dobra, tu mamy wyczyszczone. Roślinka środkowa wcale nie była najładniejsza w przypadku tej odmiany, czyli wyjątek od reguły, która nam się tutaj zarysowała, jak do tej pory. Też ją mocno w takim układzie przytnę, bo dużo pędów wyglądało źle. Dobrze. I znowu tutaj ta skrajna też wygląda bardzo dobrze, jeśli chodzi o rozrośnięcie się krzewu. Ładny, duży krzew, ale część pędów wymaga mocnego skrócenia albo prawie całkiem wycięcia. Jeżeli widzę, że odmiana ma tę naturalną tendencję do tworzenia grubych pędów, a gdzieś w środku krzewu mam suche albo drobne pędy, to staram się je wyczyścić, żeby umożliwić tej roślinie tworzenie tych pędów, do których naturalnie ma predyspozycję, czyli mocnych, grubych, tak jak tutaj. To można by nawet jeszcze krócej przyciąć. O, jest ok. I odmiana Moin Moin. Też trudno to ocenić, dlatego że ten krzew pierwszy nie jest aż taki ładny, jak chciałbym, żeby był. Ten środkowy był ładniejszy. To, co widzę, to faktycznie albo to są same końcówki, albo po prostu dlatego, że wystawały ponad śnieg, są przemarznięte. Dużo pędów cienkich. Ja je po prostu wytnę w ten sposób. To zrobię tak, to zrobię tak. Zrobię po prostu mocniejsze cięcie. Też roślina trochę za głęboko posadzona, minimalnie. Tutaj, tu roślina nie była posadzona za głęboko. Bardzo dobrze wygląda. Nawet w tym momencie jest trochę za wysoko, czyli tak jakby za płytko. Ale się tym nie przejmuję, to się za chwilę wyrówna to podłoże. Bardziej się boję o te rośliny, które są za głęboko, bo jak wyrównamy te podłoże, to one znowu będą za głęboko. Wycinam te drobiazgi, i jeszcze zrobię tak. Zostawiam. Ten pęd jest też jakiś taki pouszkadzany, go skrócę. Tutaj również. Tu reszta jest ok. Już bym tutaj nic nie kombinował. Dosyć dobrze to wygląda. Ksenia. I Ksenia, odmiana, która podbiła wasze serca, również moje po tym sezonie. Przepiękne bukiety. To, co jest charakterystyczne, to zobaczcie, to był mocny krzew. Również ten następny i jeszcze ten ostatni. Mocne krzewy, czyli pełna wigoru, ładnie urosła.
część pędów, na przykład ten pęd, pomimo tego, że wystawał tutaj ponad śnieg, to nie przemarzł. To też jest ciekawe, ale większość pędów jednak wystających ponad śnieg przemarzła, więc ja bym nie oceniał tej odmiany na razie jako jakiejś wybitnie mrozoodpornej. Przeciętna, po prostu przeciętna wytrzymałość na mróz, taka jak u większości rabatówek. Też widzę, że ta konsystencja tych pędów, które wycinam, tych nadmarzniętych, jest miękka, czyli też tak jakby albo za długo rosła, bo nawozu tutaj nie dostała. To podłoże też nie było jakieś bardzo jałowe z tego względu, że tu wcześniej, parę lat temu rosły róże i one były nawożone, pomimo tego, że tutaj deszcze padały w międzyczasie i jakoś to podłoże przepukały, ale nie tak, żeby wyjałowić je całkowicie, więc te rośliny miały z czego czerpać, ale na pewno nie można powiedzieć, żeby były przenawożone. Tutaj mamy roślinkę środkową, która była też bardzo ładna i ona po przycięciu przezimowała bardzo dobrze. To praktycznie tutaj nie mam nic co wycinać. Natomiast ta ostatnia, widzicie, tutaj się coś podziało dziwnego, bo mamy cały taki element przemarznięty, suchy, również i tu, i tu. I te końcówki, praktycznie wszystkie końcówki muszę skracać. Tu jeszcze mamy stare liście, niewysprzątane. Ja bym sobie chętnie powycinał te drobne pędy całkiem do zera i zobaczymy, co się tu będzie działo. Jest ok. Dobrze, tutaj mamy znowu jakieś nadzadzane świeżo sadzone róże. Leonardo da Vinci też jest za głęboko posadzone. Być może trzeba będzie to jeszcze podnieść, bo mi się to nie podoba tak głęboko sadzone. Po prostu je robimy tradycyjnie niskie, krótkie cięcie, tak jak świeżo sadzonych róż. Bardzo nisko. Ok. Magic Rococo. Tutaj mamy serię Rococo. Różnie to wygląda. Magic Rococo. Akurat ten pierwszy krzew, co miał być nieprzycinany, nie przezimował jakoś rewelacyjnie. Dużo pędów jest do usunięcia. W zasadzie wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest do usunięcia. Tak. Tu reszta jest ok. Tutaj środkowa roślina wcale nie jest najładniejsza, ale przezimowała ok. I ta roślina, ona jest najładniejsza z całej tej trójki. Przezimowała dobrze. W zasadzie nie mam potrzeby poprawiać tych skracanych jesienią pędów. Wycinam tylko tu z nasady coś, co jest suche i tyle. Playful Rococo też przeciętnie przezimowała. Przeciętny krzak średniej wielkości po tym pierwszym sezonie. Wycinam wszystko, co wymaga wycięcia. Dobrze. Środkowy krzak jest już dużo ładniejszy, ale też wymaga wycięcia ze środka i cienizny, i jakichś suchych. Jeśli chodzi o końcówki, to nie wyglądają najlepiej, mogę je skrócić, chociaż cały czas były żywe, bo coś tam na nich rosło. Ok, tak zostawiam. I najmocniejszy krzaczek to jest ten znowu skrajny, ale tutaj pędy też wyglądają źle, muszę je skrócić. Końcówki tych pędów. Ten cienki cały do wycięcia, również i ten, tu bym sobie to chętnie odgrzebał.
Nie wiem, czy sobie tego pędu troszkę nie uszkodziłem tym grzebaniem tam. Dobrze. Wyczyszczony. Czekamy, jak on się tutaj będzie od nasady rozbudowywał. Lecimy dalej. Pink Forest Rose. Pink Forest Rose. Jak na to, co potrafi ta odmiana, to na razie ten krzaczek wygląda słabo. Trudno ocenić, jak on przezimował, bo te pędy, które przemarzły, to były właśnie te najdrobniejsze, kwiatostanowe. Więc to, że one wyglądają tak, jak wyglądają, to nie jest nic nadzwyczajnego i trudno z tego wyciągać jakieś pochopne wnioski. Zobaczymy. Chciałbym, żeby ten krzew się rozbudował trochę mocniej w przyszłym sezonie, ale nie przycinam go jakoś bardzo mocno. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Najładniejszy krzaczek to są te dwa, i środkowy, i ten skrajny drugi. Tutaj widzę, że przezimowanie było bardzo dobre. Praktycznie nic nie muszę poprawiać. Tutaj troszeczkę gorzej. Muszę poprawić dwa pędy i wytnę sobie te cienkie i suche ze środka. Dobrze, resztę zostawiam. Tutaj coś tak jakby zaczynało. Nie wiadomo, czy to będzie kontynuowało wzrost. Zobaczymy. Fortuna. Fortuna. Jak to Fortuna? Tworzy dużo drobnych pędów i tutaj mamy, widzicie, resztki kwiatostanów, czy owocostanów w zasadzie już. Muszę to przyciąć, więc tutaj też nie będzie takiej jasnej oceny, jak to przezimowało, bo miało prawo to wyglądać tak, jak wygląda. Zostawimy tą roślinę na razie tak, jak jest. Podobnie dużo drobnych pędów w następnej róży, w następnym krzewie tej samej odmiany. Też zostawimy na razie tak, jak jest. Fajnie było, jakby ta nasada nam tutaj ożyła, coś mocniejszego wyrosło. Najładniej wygląda ten trzeci krzaczek z kraja. Delikatnie odczepię go z tego. Tutaj w zasadzie nie mam co robić. Mógłbym oczywiście czyścić z tego siana, zostawić tylko mocne pędy, ale na razie mnie w zupełności satysfakcjonuje to, co tutaj jest. Dobrze, lecimy dalej. Cordes Rose Rosenfascination. Rosenfascination. Powiem, że jestem zaskoczony, że ona tak ładnie przezimowała, bo nie spodziewałem się, że ma taką mrozoodporność. Tutaj widać, że to jest w czołówce, podobnie jak Bonika. W zasadzie wszystko, co wystawało ponad śnieg, nie przemarzło. To jest świetna informacja i to jest dla mnie nawet zaskoczenie. Ale mamy trochę kwiatostanów, resztę kwiatostanów do usunięcia. Ogólnie wyczyścić te wierzchołki pędów z najdrobniejszych pędów. I tutaj już widać, że teoretycznie, gdyby to było cięcie takie, które miałbym sobie robić dla siebie, to na pewno bym tak tego nie przyciął, dlatego że już widzę, że zobaczcie, to co wspominałem Wam w takim filmie o cięciu róż, który uważam, że jest chyba najlepszym filmem o cięciu róż. On trwa długo, nazywa się Dwie ważne wskazówki odnośnie cięcia róż. Podlinkuję Wam go za chwilę. I tam Wam zwracałem na tą zależność, że jeżeli zostawimy mocne pędy, to tak naprawdę zawsze zaczyna nam rosnąć to, co jest na wierzchołkach pędów, na górze, nie tyle na wierzchołkach, co na górze, bo jeżeli pęd będzie wygięty, to urośnie to, co będzie na górze, czyli tu, a to nie będzie wierzchołek pędu, tak? I tutaj dokładnie to widzimy. Zobaczcie, tutaj się nam nic nie dzieje, a teoretycznie powinniśmy starać się przy takim młodym krzewie zmusić go, żeby tutaj się nam coś zaczęło dziać, żeby tutaj nam zaczęło wyrastać pędy, więc takie cięcie jak to, które teraz robię, jest błędem, tak? Ale ja to robię w ramach eksperymentu i zobaczymy, jak te rośliny będą wyglądały latem w stosunku do tych, które są jakby cięte bardziej prawidłowo.
To też jest forma nauki. No i tutaj mamy właśnie taki bardziej prawidłowo cięty krzew. Może nie idealnie, dlatego że ja bym go jeszcze chętnie mocniej przyciął, ale jest zdecydowanie mocniej przycięty i widać, że on się tutaj zagęści z dołu i te pędy będą dużo mocniejsze. Tu już widać, że to mocne pędy rosną i o to nam chodzi. Tutaj też znowu mamy jakiś uszczyknięty pęd, być może przez jakiegoś zajączka. Tutaj też bardzo dobrze to wszystko wygląda, ładnie to przezimowało, także Rosen Fascination jest odmianą ponadprzeciętnie mrozoodporną i też pełną wigoru, dobrze rośnie. Znowu tutaj mamy Novalis posadzony, więc tak naprawdę to nic nam to nie powie, tniemy go bardzo krótko, po to tylko, żeby ładnie się nam przyjął i rozrósł. Ten jest znowu za głęboko, ten jest w porządku. Tego bym nawet jeszcze mocniej przyciął. Dobrze. Nautica. Tu w ogóle mamy, zwróćcie uwagę, że w tych samych kolorach odmiany, od Rosen Fascination przez Novalis po Nautikę. Z tych trzech kolorów najlepiej przezimował na razie, można stwierdzić, Rosen Fascination. O Novalisie nie możemy wypowiedzieć się, bo on dopiero był sadzony teraz, w styczniu, więc... Natomiast jeśli chodzi o Nautikę, no to tutaj też ciężko wyrokować, dlatego że ten krzew jest, nie ma mocnych jakichś pędów. To wszystko, co nam przemarzło, to były właśnie te najmłodsze kwiatostanowe pędy. I dopiero musimy poczekać, aż nam się, muszę to przyciąć troszkę mocniej, aż nam się to wszystko rozrośnie mocniej. Tu mamy ładny krzew tej samej odmiany i ten następny też będzie ładny, ale końcówki pędów są nadmarznięte. Wyczyszczone. Skrajny krzew też, końcówki pędów są do wyczyszczenia. Jak już czyszczę końcówki pędów, to te drobnice też wycinam, licząc na to, że tutaj coś jeszcze się obudzi w nasadzie krzewu. Choć zdecydowanie łatwiej jest pobudzić nasadę krzewu, jeżeli wszystkie pędy przytniemy równo, tak? Nisko. Ale zobaczymy. Cave Facet Rose. Też dalsza część tych odcieni fioletowawych. No i tutaj widzimy, że owszem, krzew był ładny jesienią, ale przezimował przeciętnie. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest przemarznięte. Dużo tych pędów jest cienkich i też miękkich. Zobaczymy, jak dalej będzie. Dobrze. Środkowa odmiana, środkowa róża też średnio przezimowała. Bym powiedział nawet, że słabo. W ogóle to był słaby krzaczek. Nie wiem, jak on się tutaj zachowa, zbierze w dalszej części sezonu. Najładniejszy jest ten z brzegu krzew, ale też końcówki pędów są nadmarznięte, czyli Cave Facet nie należy do jakichś bardzo mrozoodpornych roślin i wymaga kopczykowania w zasadzie. Orienta Diamila. Zobaczcie, duży krzew był i wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest suche, jest zmarznięte do wycięcia. Krzew był ładny, ale po tym cięciu znowu będzie niziutki. Zobaczymy, czy to się będzie powtarzać w kolejnych latach. Na pewno nie można powiedzieć, że to jest jakaś wybitnie mrozoodporna roślina. Zobaczymy jeszcze, jak na innych krzewach z tej odmiany, które były przycięte wstępnie jesienią. Zaraz to się wszystko okaże.
Tu bym się chętnie pozbył i tego, i tego, i tego. Niech tu rosną mocne pędy. Tego też skrócę mocniej. Tego też skrócę mocniej. Dobra, niech to tak będzie. I tutaj zrobimy tak. Musiałem go mocno skrócić. Również tutaj mamy mnóstwo drobnych pędów i też zimowanie tutaj na tym krzewie określam raczej jako niezbyt dobre. Tu jest troszeczkę lepiej. Mieliśmy mocniejsze pędy, ale widać, że tutaj nam to wszystko jakoś dziwnie się obumiera. Tutaj też jakieś uszkodzenie musiało być jeszcze gdzieś jesienią. Zaczął młody pędzik tutaj zamierać i od tego się zaczęło tutaj cała ta karanka. Często jest coś takiego się dzieje i w ogóle się tym nie przejmujcie. Po prostu wycinacie i tyle. Dobrze, to mamy ok. I mamy odmianę Für Elise, która też moim zdaniem jest jakimś tam objawieniem ostatnich lat. Z 2020 roku odmiana z ADR-em. Zdobyła już uznanie i na wystawach. Bardzo ładny kwiat, duży kwiat, fajny kolor. Zobaczcie, jaki wigor rośliny i zobaczcie, że ponadprzeciętna mrozoodporność. Też bym ją zaliczył do takich bardziej mrozoodpornych odmian. Fajnie to wszystko wygląda. Owszem, część tych najmłodszych pędów, tak jak ten, czy tak jak tutaj te końcówki, wymagają skrócenia, ale ogólnie widać, że roślina żyje. Nawet to wszystko, co wystawało ponad śnieg, tak jak tutaj. I teoretycznie mógłbym to zostawić, ale śmiesznie by ten krzew się rozrastał. Lekko to poskracam. Choć i tak może wyglądać śmiesznie po takim cięciu. Ale zobaczymy. Eksperymentujemy i Was też zachęcam do eksperymentowania u siebie. Nie musicie się trzymać tylko książkowych reguł. No to sobie jeszcze mocniej go zetnę. Tylko obserwujcie, kombinujcie, bawcie się, bo różne odmiany różnie reagują na cięcie. Też nie zawsze chcemy osiągnąć to samo, nie? Czasem chcemy zmusić roślinę właśnie do zagęszczenia się, a czasem chcemy uzyskać wczesne kwitnienie z jakiegoś powodu. Jeżeli tak zostawimy roślinę, a nie będzie przymrozków, które uszkodzą te pędy, to ta roślina zakwitnie wcześniej niż te mocniej cięte. No i tutaj mamy roślinę, która była przycięta jesienią i ona już troszkę gorzej, widzicie? Końcówki pędów, te przycięte, wymagają poprawy. I tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, zobaczcie, mamy taki brzydką nasadę krzewu, którą trzeba wyczyścić, żeby tu zrobić miejsce dla nowych pędów. I moim zdaniem to jest najważniejsze z całego cięcia w ogóle, czyszczenie nasad krzewów, bo to nam ciągle tak naprawdę odmładza roślinę. Tu również mamy część cienizny, którą sobie usunę. Też końcówki pędów. Czyli Für Elise lepiej zimuje wtedy, kiedy jest niecięta. Inaczej, lepiej przezimowała u nas, bo to nie można ekstrapolować tej obserwacji na wszystkie sytuacje, ale na razie jest taka obserwacja, że lepiej przezimowały rośliny niecięte. I ogólnie określam Für Elise jako ponadprzeciętną mrozoodporność. Rossi Gelandrostej, odmiana, która czasem może zastępować Szonę Goblenzerin, przezimowała też zaskakująco dobrze. Zobaczcie, mamy pęd, który wystawał ponad śnieg i on żyje. Nie każde, bo ale problem tutaj był tu. To nie jest problem przemarznięcia, tylko tu się jakiś problem, jakieś zakażenie wdało jesienią w czasie wilgotnej pogody i dlatego ten pęd trzeba tutaj nam uciąć. Nawet bym go jeszcze mocniej uciął. A tego sobie zostawimy dla obserwacji. Nie, tego sobie też nie możemy zostawić, bo tutaj też nam niestety
coś zaczyna zamierać. Zobaczcie, to wskazuje na zajączka, dlatego że wszystkie pędy, które były nisko, są uszczyknięte, a te, które rosły wyżej, nie są uszczyknięte, więc sarna by robiła jednak zupełnie inaczej. Tutaj mamy środkowy krzaczek, też ładny, ok, w porządku, jego tak zostawiamy. Tutaj końcówki pędów są mocniej nadmarznięte. Ok. Następna odmiana. Rose der Einheit. Też troszeczkę podobna do poprzednich. Wigor duży, ale już mrozoodporność gorsza niż Rossige, bo zobaczcie, wszystkie pędy, które wystawały ponad śnieg, są nadmarznięte, może poza tym jednym tutaj, a tam mieliśmy praktycznie sytuację odwrotną. Może dlatego, że to były młode pędy, że ona zaczęła taki bujny wzrost trochę za późno, nie wyhamowała przed zimą, ciężko powiedzieć, ale obserwacja na dzień dzisiejszy jest taka, że przezimowała gorzej niż Rossige. Więc wycinamy to wszystko, co wymaga wycięcia, ale i tak zobaczcie, jak to zrobię, to i tak zostanie mi dosyć bujny krzew. Jak ja nie lubię tej ziemi tutaj w środku. Mam jeszcze tutaj takie kikuty, ale tu jest tak gęsto pędów, że boję się tutaj grzebać, żeby nie pouszkadzać tych dobrych pędów. Ok. Dobrze, środkowa roślina również bardzo ładna. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że też najładniejsza, jak bardzo często tu wśród róż rabatowych. Ok. Tutaj jeszcze mocniej przycięta. Jeszcze widzicie taki jeż tych pędów. Ciężko tam jest powycinać, ale jeśli można, to warto to zrobić. Dlatego, słuchajcie, to jest kolejny przykład dlaczego lubię Felko 13. Dlatego, że on tutaj ma fajne takie wąskie tą głowicę, to ostrze i łatwiej jest niż innymi sekatorami manewrować pomiędzy pędami. I dobrze. I to mamy już wyczyszczone. Ja bym chętnie jeszcze powycinał i to, i tego suchego pęda. Z sekatorem o większej tym ostrzu byłoby mi dużo trudniej tutaj dziubać i grzebać. A uniwersalność Felko 13 polega na tym, że możesz nim uciąć zarówno bardzo grube pędy, jak i wycinać taką drobnicę. Till Eulenspiegel. Następna róża z certyfikatem ADR i też uważam, że o podwyższonej mrozoodporności, bo zobaczcie, te pędy wystawały ponad śnieg, a nie przemarzły, tak? Ten i ten. Owszem, te drobne wyglądają trochę gorzej, ale i tak jest to całkiem fajny wygląd. Dobrze. Roślina ta środkowa też ładna była, dosyć dobrze rozrośnięta i
poza 3 pędami, które należało skrócić, wyglądała dobrze. Czyli te pędy nie miały jakiejś tendencji do zamierania przez zimę. Tutaj było troszkę gorzej, ale dlatego, że mieliśmy uszkodzenie mechaniczne, pewnie gdzieś jesienią. Cienki pęd. Tu musimy sobie to usunąć. Ok. Mnie kusi, żeby to skrócić mocniej, to skrócić mocniej, to skrócić mocniej. Potraktować ją trochę tak, jakby była świeżo sadzona. O, tu mamy też podłamany ten pęd. Dobra, zostawiamy to tak. Pepino. Następna róża, która wyglądowo może nie jest do końca z mojej bajki, jeśli chodzi o sam kwiat. Natomiast ewidentnie i wigor, a przede wszystkim zimowanie ma ponadprzeciętna. Czyli ponadprzeciętna mrozoodporność, jeśli chodzi o zimowanie. Co widać, zobaczcie tutaj, mamy pęd i to wszystko wystawało ponad. Nawet te najcieńsze pędy z kwiatów jesiennych też dobrze przezimowały. Tutaj też było wszystko ok, to zaczyna rosnąć, ale tu mieliśmy uszkodzenia, więc sobie to odetniemy. Tutaj też jakieś uszkodzenia. To ewidentnie był najmłodszy pęd. Tak, tu sobie zrobimy takie cięcie. Dobrze. Tu mnie aż kusi, żeby powycinać tą drobnicę i zmusić do wyrastania takich fajnych, mocnych pędów. Ok, tak spróbujemy zrobić. Ale takie drobne pędy też czasem są potrzebne, szczególnie jeżeli nie masz czego roślina na początek zaczerpnąąć tej energii, to nawet i zostawienie tych drobnych pędów jest konieczne. Tutaj mamy też bardzo dobrze, fajnie rozrośnięty krzew z w miarę grubymi pędami, tylko 2 końcówki są do usunięcia. I te najdrobniejsze, dobra, tyle. I ten chyba nawet najładniej wygląda z wszystkich krzewów, ma prawie same grube pędy, poza tutaj kilkoma cienkimi i w zasadzie te grube pędy tak przezimowały, że nie wymagają skracania. Wszystko jest super. Także Pepino, bardzo dobra mrozoodporność. Arifa, odmiana, która mnie się osobiście bardzo podoba, jeśli chodzi o kolor i o formę kwiatu, ale tutaj zimowanie było średnie. Raczej bym powiedział, że poniżej moich oczekiwań. Plusem jest to, że zobaczcie, już widać, że ta roślina fajnie tutaj reaguje z nasady. Mnóstwo pędów zaczyna bić i ten krzew się fajnie będzie rozbudowywał. Środkowy krzew, który był przycięty jesienią, też słabo tutaj widzę, te pędy zareagowały, bo niektóre prawie że całe, a niektóre całe przemarzły. Tutaj mnie trochę niepokoi. Ja bym się pozbył tego, całego, bo był tam z nasady nam ładnie tutaj coś wyrasta. Ok, w porządku. I tutaj też zobaczcie, że te końcówki prawie wszystkie wymagają poprawy. O czym to może świadczyć? No, o tym, że roślina ma mniejszą mrozoodporność lub o tym, że nie wyhamowała ze wzrostem przed zimą. Hot Rococo. Tam mieliśmy inne różowe rokoko, tu mamy Hot Rococo. Fajny krzew był. Dobrze się rozrósł, ale wszystko co wystawało ponad śnieg, wymaga odcięcia. Ok. Jeszcze bym się chętnie pozbył tej trawy tutaj. O.
No już tak mi tutaj wrosła, że nie będzie to takie proste. Troszkę sobie ją tu odgrzebię. O, jest, udało się. Udało się, dobrze. Środkowy krzew znowu najładniejszy, ale też wszystko, praktycznie wszystkie pędy przycięte jesienią wymagają poprawki, bo końcówki są przemarznięte. I również tutaj. Dobrze. Out of Rosenheim. Odmiana niesamowicie pełna wigoru, ale z jakiegoś powodu tutaj urosła słabo w ubiegłym roku, dlatego to też jest taka nauczka, żeby nie wyciągać jeszcze takich 100% wniosków po tych obserwacjach tegorocznych, dlatego że wiem, że ta odmiana potrafi rosnąć niewiarygodnie mocno, dosyć dobrze zimować, a tutaj tego nie widać. Tu mamy odmianę, która urosła średnio mocno jesienią i dość mocno przemarzła zimą. Zobaczcie, wszystko to jest do usunięcia. Czyli jak ja bym miał teraz wyciągać wnioski o swoją wiedzę o tej odmianie, to bym powiedział coś takiego. Za późno ta odmiana zaczęła wzrost. Nie urosła wiosną, tylko rosła latem i jesienią. Za słabo, za młode były te pędy i przemarzały. Również podobnie wygląda sytuacja z tym krzewem środkowym. Z jakiegoś powodu on się pewnie za późno wziął do wzrostu. To też by tłumaczyło, że tak nie urósł jak powinien. Ten, powiedzmy, jest troszeczkę lepszy, jeśli chodzi o wzrost krzew i jeśli chodzi o zimowanie podobnie. Ale też tutaj jakiegoś szału nie ma, jeśli chodzi o Róża Cayenne. Fajna czerwień. Uwielbiam tą czerwień. Zobaczcie, tak jak wspominałem gdzieś tam w filmie, pionowy charakter wzrostu, bardziej wyprostowane pędy i wydaje mi się, że ponadprzeciętna tutaj będzie zimowanie, bo świadczy o tym te pędy, które wyrastały, te pędy, które wyrastały, te pędy, które wystawały znacznie ponad śnieg, one dalej żyją. Nie wszystkie, ale one żyją, więc ja bym tutaj oczekiwał, że w przyszłości może się okazać, że to będzie odmiana ponadprzeciętnie mrozoodporna, ale na razie sobie po prostu zrobimy cięcie takie, żeby to doprowadzić do ładu. Tu niby pęd żyje, ale on ma taki kolor nieciekawy i zobaczcie, to, że czasem widzicie takie kolory pędów i myślicie, że to jest przemarznięte, gdybyście tu byli 2 tygodnie temu, to byście pewnie myśleli, że ten pęd jest przemarznięty i on by został wycięty, ale tu widać, że to żyje, tak? Dlatego czasem, jeżeli macie wątpliwości, to warto poczekać z tym cięciem, nie spieszyć się i wtedy podjąć decyzję, jak już będzie wszystko jasne. To szczególnie dotyczy róż pnących. Natomiast jeżeli chcecie zrobić ewidentnie odmładzanie krzewu, tak jak ja zrobiłem to z tymi tutaj różami przy drodze, to im wcześniej przytniecie, tym lepiej. Wtedy nie patrzycie, nie czekacie na to, czy wam coś żyje, czy wam coś nie żyje, tylko tniecie jak najwcześniej. Bo wtedy liczy się czas. Natomiast jeżeli chcecie uratować roślinę jak najbardziej, to warto poczekać z cięciem, bo może się okazać, że pędy, które wyglądają na przemarznięte, tak do końca przemarznięte nie są. Tu akurat część pędów wymaga jeszcze mocnego przycięcia. Mimo że to było dość mocno przycięte jesienią, może za mocno nawet, ale zobaczymy. Będziemy mieć porównanie między roślinami nisko przyciętymi, a no i tutaj najgorzej to wygląda, tutaj, dlatego że zobaczcie, wszystko to powinno się przyciąć jeszcze mocniej, tu ewidentnie. Ale na mój gust to, co teraz odcinam, to są faktycznie takie pędy, które urosły jesienią i też one mogły nie być zdrewniałe. Tym bardziej, że widzimy mocne pędy
dużo mocnych pędów, czyli ten roślina, podobnie jak Out of Rosenheim, zbyt późno tutaj rozpoczął wzrost i ciągnął ten wzrost do późnej jesieni, co nie jest korzystne. Jugendliebe, bardzo dobrze znana odmiana. Bardzo dobrze znana odmiana i tutaj ona też wygląda słabo. Wszystko, co wystawało ponad śnieg, jest przemarznięte. Również ten krzew jakoś mocno się nie rozbudował, ale zaraz Wam pokażę plusy, bo też widać tutaj plusy. Zobaczcie, już tutaj, jakbym to zrobił tak, to widać, że tutaj zaczyna nam to wszystko żyć, ale ja sobie wolę zrobić niżej i niech nam tylko zdrowe zostanie. Ok. Wolę zrobić to cięcie teraz niż po świętach, dlatego że im wcześniej je zrobię, tym większa szansa, że jednak coś tutaj w nasadzie się pobudzi i zacznie rosnąć. Tutaj mamy dużo ładniejszy krzak Jugendliebe niż ten pierwszy. Widać, że tutaj on rósł tak jak typowa dla tej odmiany. Mocne pędy, czasem nawet za mocne pędy, grube, prawie jak róża wielkokwiatowa, ale i tak wszystko, co było końcówkami pędów, wymaga przycięcia i wymaga wyczyszczenia, bo jest zczerniałe. Również tutaj ten krzew bardzo dobry, jeśli chodzi o rozrośnięcie, fajnie to się rozrósł, ale też widzicie, końcówki pędów wymagają przeczyszczenia i również nasada wymaga też przeczyszczenia, bo mamy trochę takiego dziadostwa. Dobra, i ostatnia odmiana na tych poletkach. Marondo. Marondo, co można powiedzieć? Ten pierwszy krzew wygląda najgorzej z wszystkich trzech, mimo, zobaczcie, i tu jest właśnie ten paradoks, mimo tego, że roślina nie była przycięta, to przemarzła bardziej niż te rośliny przycinane jesienią. Dlaczego tak się stało? Trudno powiedzieć. Więc to też zaprzecza tej tezie, że cięcie jesienią zawsze jest gorsze niż to wiosenne, że lepiej nie przycinać róż jesienią. Zobaczcie, tu macie przykład, że to nie do końca działa. Więc my to musimy przyciąć do zdrowego i zobaczcie, mamy bardzo mocno zredukowany krzew, który dopiero będzie ruszał, a tutaj mamy Marondo przycięte jesienią. Widać, że on też pomalutku rusza, tak? Nie może się jeszcze do końca obudzić, ale jest bardziej zaawansowany we wzroście. Pędów jest więcej i nie każdy pęd jest, zobaczcie, mimo że był przycięty jesienią, nie każdy pęd wymaga poprawy. Czyli przezimował dobrze. Tutaj, no tu mamy taką sytuację pośrednią, bo część pędów jednak wymaga poprawy, nawet znacznej, tak jak te i ten, ale część nie wymaga w ogóle poprawy, tak jak te. Tutaj to on cienki. Z jakiegoś powodu to Marondo jest mniej zaawansowane we wzroście niż pozostałe róże rabatowe. Słuchajcie, mam skończoną jedną rabatkę dopiero. Jeszcze mam całą drugą rabatkę, prawie całą. Myślę, że żeby nie przedłużać, zrobimy z tego drugi odcinek. Na dzisiaj to tyle. I w następnym odcinku zrobimy sobie dalszą część tych róż rabatowych. Wniosek z dzisiejszego odcinka jest taki, że większość róż rabatowych ciętych dzisiaj przezimowała gorzej niż miniatury i gorzej niż okrywówki. Więcej pędów wymagało wycięcia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. I to dotyczyć pewnie będzie też następnych. Z jakiegoś powodu najładniejsze najczęściej są róże rosnące w środku. Dlaczego tak się dzieje? Moja odpowiedź jest taka, że roślina się odwdzięcza, jeśli ma dużą przestrzeń, tak? Dużą przestrzeń. Teoretycznie te rośliny miały też dużą przestrzeń i teoretycznie te rośliny też miały dużą przestrzeń, choć może rosły lekko w cieniu tych pierwszych, bo tam mamy, powiedzmy, południe, ale bardziej tutaj istotne jest to,
że tutaj mamy podłoże, które było cały czas spulchniane kilka razy w sezonie, napowietrzane i to uwielbiają róże. One się odwdzięczają mocnym wzrostem. Natomiast jeżeli mamy róże posadzone w darni, to i tak ta darń jest w miarę daleko od tej rośliny. Tu jest trochę bliżej, tak? Ale jeżeli ta darń będzie dużo bliżej, a czasem widzę też takie ogrody, w których róża jest posadzona całkiem w trawniku i ona się będzie męczyć i nigdy nie urośnie na tyle, ile mogłaby urosnąć, ile daje jej genetyczny potencjał. Więc unikajcie tego, żeby darń przyrastała do roślin. Im ona będzie dalej od rośliny, tym roślina będzie rosła lepiej. I jeśli macie takie podłoże, to spulchniajcie lub ewentualnie, jeżeli macie ściółkowane podłoże, to też raz na jakiś czas napowietrzyć, ale najważniejsze, żeby to odchwaścić. Najgorsza jest darń, która rośnie blisko róż. Na dzisiaj to tyle i widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie będzie dalszy przegląd tego, jak przezimowały róże rabatowe. Do zobaczenia.